Cześć, witam was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj przygotowałem dla was grę Urban Reign na PlayStation 2. Mam wrażenie, że ta gra w ogóle nie wyszła w Polsce. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale bardzo ciężko ją zdobyć w ogóle na Allegro. Ja ją sprowadzałem sobie ze Stanów, czy tam z Wielkiej Brytanii i właśnie jestem ciekawy, nie mogę znaleźć informacji, czy ta gra pojawiła się na polskim rynku, czy raczej nie. Z Urban Reign zetknąłem się niedługo po premierze. Pamiętam, że w tamtym czasie miałem tą grę nagraną na płytce. Płyta była porysowana i niestety przy którejś tam z misji nie dało się przejść, bo zawsze się wieszało i to był taki trochę ból, no bo tej gry nigdy mi się tak naprawdę nie udało skończyć i dopiero gdy zakupiłem sobie wersję oryginalną, udało mi się Urban Reign przejść do końca. Gra jest bijatyką, trochę w niej Medworld, trochę w niej Tekkena, dużo Def Jama, to wszystko jest jakby tak wymieszane w jednym worze i wyszło to całkiem nieźle. Znaczy gra jest ogólnie, muszę przyznać, sympatyczna, aczkolwiek dość, że tak powiem, trudna. Pomimo, że jest krótka, jest niezwykle trudna, nawet dla, wydaje mi się, takiego gracza, który ogarnia temat bijatyk, może stanowić pewien problem, o czym zaraz powiem. Fabularnie to jest to miałkie, jak, nie wiem, w ogóle, wiecie, w bijatykach fabuły to jest... No i tutaj też jest, wcielamy się w Bretta Hawka, to jest ten gość z okładki, no i Brett Hawk jest takim, wojownikiem, najemnikiem, no i on tam postanawia zarządzić odbić właściwie, czy tam walczyć w jakiejś takiej dzielnicy w fikcyjnym mieście i tam pokonać wszystkie gangi, które tam się panoszą. No fabularnie to jest po prostu tak słabe i tam ta fabuła jest ogólnie jest ona jakby prowadzona przez takie tekstowe wstępniaki do każdej misji i to jest strasznie to jest słabe, powiem wam, że ja tak przeglądałem fabułę, to tak w połowie to już mi się nie chciało, bo już to były takie farmazony, że to głowa mała. Natomiast zanim gra została stworzona przez Namco, tak? I tutaj mamy, jeżeli graliście w serię Tekken, to znajdziecie pewne ciosy, które są w Tekkenie dostępne i też na przykład to charakterystyczne jugglowanie, czyli podbijanie przeciwnika, który jest w powietrzu, też się tutaj znajduje. Zresztą jest to właściwie oparte właśnie taki system troszkę jugglowania i kombosów w Urban Reign, sama walka. Natomiast dużo tutaj odnalazłem takich śladów Def Jama, szczególnie na samym początku, gdy walczymy z takimi gangiem trochę takich raperów, to w zasadzie te postacie wyglądają jak żywce wyciągnięte z Def Jama. Natomiast na pewno gra jest bardziej taka dynamiczna niż Def Jam. Jest to takie, te walki naprawdę są szybkie. Przed nami jest aż 100 misji, słuchajcie, 100 misji. Często te misje mają jakiś cel, znaczy oprócz typowych pokonaj wszystkich, na przykład są ciekawsze typu zniszcz, osłab na przykład nogi przeciwnika, albo tors przeciwnika, albo głowę. Zaraz zresztą powiem, bo tutaj ten system może tej walki jest troszkę bardziej rozbudowany niż to na pierwszy rzut oka wygląda. Natomiast ja mam takie pytanie, ponieważ główny bohater się nazywa Brett Hawk. Zawsze się zastanawiam, co jest z tymi imionami i nazwiskami w grach wideo. No, taki Brett Hawk to jest takie twarde, twardzielskie imię i nazwisko. Jakby, no, z takim imieniem to już nie możesz być, nie wiem, nie możesz pracować w kwiaciarni, tylko musisz być takim wrestlerem. To jest trochę tak, jak mam wrażenie, że twórcy gier, wymyślając te imiona i nazwiska tych bohaterów, wychodzą z założenia, że rodzice, dając mu na imię, przy urodzeniu imię, już od razu determinują, kim będzie w przyszłości, nie? Że taki na przykład, nie wiem, Maciuś Pysialski raczej w przyszłości nie będzie wrestlerem, tylko będzie kimś tam, nie? Kimś innym. Natomiast tutaj jest takie, wiecie, takie twarde nazwisko, Brett Hawk, no to już jest takie, że już musi, nie? Musi przywalić w japę, jak ma takie nazwisko. Zawsze mnie to strasznie bawi, bo sobie wyobrażam, no to ciekawe, kim ten Brett Hawk był, jak był mały, nie? Pewnie tam, wiecie, nosił spodnie rurki, kiteczkę tutaj miał na głowie, czytał wiersze Tuwima i chodził na koncerty Justina Biebera, nie? Ale tu Brett Hawk. Ogólnie na przykład, kto jeszcze ma takie nazwisko, które determinuje cię od razu, kim będziesz? Na przykład w Tekkenie jest Marshall Law.
no tak jak się nazywasz Marshall Law, no to nie możesz być nikim innym, tylko musisz być policjantem, tak? To jest tak, że ten gość już od plemnika właściwie, rodzice wiedzieli, że będziesz policjantem, on tam chciał być, nie, no to mały marszał pewnie chciał być, nie wiem, Zdunem albo Bednarzem, ale rodzice powiedzieli, z takim imieniem to nie będziesz Zdunem. No kto to widział Zduna, a któryś nazywał Marszalą? Będziesz policjantem i został policjantem, także taki mały sidetrack. Jeżeli macie inne imiona i nazwiska z gier wideo, które są takie twarde, takie, o które można rozbijać kamienie albo od razu determinują, kim dana postać jest, napiszcie w komentarzach, pośmiejemy się razem. No ale wracając, Urban Reign jest bijatyką jednak troszkę inną niż Tekken, nie jest to bijatyka 1 na 1, chociaż i takie walki też się zdarzają. Zazwyczaj walki toczymy z kilkoma przeciwnikami. Mamy dość prosty system kombosów, opierający się na ciosach, które bardzo często kończą się wyrzuceniem przeciwnika w powietrze. No i teraz wtedy możemy na przykład go złapać jeszcze w powietrzu, bądź obijać w momencie, czyli go jugglować, kiedy leży cały czas, unosi się jakby w powietrzu, tak? Podbijać go cały czas. Mamy możliwość używania rzutów, mamy używanie grapple, czyli takich chwytów, które mogą łamać kości. W późniejszej części gry będzie możliwość jeszcze walki bronią białą, głównie to jakieś będą maczety, kije, łomy i tak dalej. Jednak ta możliwość pojawia się dopiero gdzieś w połowie gry, kiedy nagle sobie uświadamiają ci gangole, że a może byśmy powalczyli kijami zamiast piąstami. Nie, takie trochę no, opóźnione w rozwoju myślenie, no ale to potem się to oczywiście pojawia. I ogólnie muszę przyznać, że gra się bardzo fajnie, bo ta walka jest taka dynamiczna. Oczywiście to nie jest system walki, który jest w Batmanie. Znaczy, ten w Batmanie system walki jest łatwy do ogarnięcia, tylko trudny do masterowania, bo oparte o 2 przyciski, tych przycisków mamy więcej. Później też dochodzą jeszcze ziomki, którzy będą nam pomagać i często przed walką będziemy mogli sobie wybrać jednego z dostępnych fighterów, który mógłby nam pomóc, tak? I to się wiąże też z tym, że można zrobić tak zwane te podwójne ciosy, taki ten tag team, czyli łapią go na przykład w dwójkę i obijają i tak dalej, i tak dalej. Także ogólnie całkiem ten system walki został tutaj sprytnie rozwiązany i muszę przyznać, że to sprawia całkiem niezłą satysfakcję. Dodatkowo autorzy dodali taki element, jak mamy całe nasze ciało podzielone na 3 strefy. Głowa, tułów i nogi. I każdą z tych części ciała u nas, jak i u przeciwnika, można osłabić. Prawdopodobnie, nie wiem do końca jak to działa na tułowiu, prawdopodobnie jeżeli będzie miał osłabiony tułów, to będzie zadawał mniejsze ciosy, natomiast jeżeli głowa, to częściej będzie taki zamroczony, łatwiej wtedy można go złapać, a jeżeli będzie miał nogi, no to chyba będzie łatwiej go, nie wiem, przewrócić, coś takiego. Muszę przyznać, że nie do końca to ogarnąłem podczas grania, właściwie co to daje, nie, tak naprawdę. Ale jest taki system i pewnie on się tam jakoś sprawdza. Natomiast kolejna rzecz, którą warto wspomnieć, że gra jest dosyć trudna i polecam taki komentarz, ja to gdzieś rzuciłem na Twitterze, że go znajdę, to też tu zamieszczę. Osoby, która grała na najniższym poziomie trudności, nie mogła tego ogarnąć, bo faktycznie gra jest dosyć trudna i czasami trafiamy na przeciwników, którzy nawet na tym najniższym poziomie trudności są no, naprawdę koksami, ciężko ich ogarnąć, dopóki oczywiście nie ogarniemy tych systemów kombosów i potem jeszcze mamy tak zwane systemy specjalne, których użycie zużywa taki specjalny pasek, który się ładuje w momencie, kiedy kogoś lejemy, bądź kiedy my dostajemy w ciry. Wtedy możemy, jak mamy ten pasek naładowany, możemy użyć jakiegoś specjalnego ciosu, który jest w zasadzie nie do zablokowania i przeciwnik może tylko skontrować drugim ciosem specjalnym. Także tak to trochę, no tutaj ten system jest ok, ale taki dosyć dziwny. Natomiast na pewno to, co według mnie nie wyszło w Urban Reign, to system bloków. Ogólnie w bijatykach blok jest dość ważny. Tutaj mamy system uników, który polega na tym, że musimy w odpowiednim momencie nacisnąć kwadrat i wtedy bohater jakby tam próbuje te ciosów unikać. Jest to dosyć ciężkie i muszę przyznać, że też przez całą grę nie ogarnąłem tego systemu. Albo mi to nie wchodziło, albo za wcześnie, albo za późno. Fartem jakoś tam kilka razy to weszło, ale tak to tak no nie za bardzo chciało to wchodzić. Także to jest dosyć ogólnie dziwne. No, walki są na
mapkach takich trójwymiarowych, przestrzennych, to nie jest walka jak na przykład w Tekenie, gdzie mamy właściwie tą walkę jest na takim planarnym scenie i tylko możemy się cofać, na przykład jak w Soul Caliburze, jeden krok w bok, do przodu lub od kamery, natomiast tutaj całkowicie możemy się poruszać po danym terenie. Natomiast dużo mam tutaj problemów z tym, że wiele kombosów w tej grze jest w zasadzie nie do zatrzymania i gdy przeciwnik zaczyna serię kombosów, na przykład zaczyna cię jugglować, podrzuca cię do góry, potem cię łapie i ty wtedy stajesz oszołomiony, więc zaczyna kolejną serię kombosów, powoduje to, że bardzo szybko możemy stracić, nie wiem, pół energii, w zasadzie nie mogąc wykonać żadnego ruchu, będąc w zasadzie cały czas na łasce tych przeciwników, którzy robią z nami co chcą i to jest, wydaje mi się, że tutaj jest ten spory problem w tym balansie i pewnie dlatego ta gra jest dosyć trudna, szczególnie kiedy walczymy na przykład z bossami, którzy posiadają jeszcze często broń białą, której nie można wytrącić z ręki, bo większość tej broni białej, którą posiadają przeciwnicy, można wytrącić z ręki, można ją podnieść i wtedy samemu ją nimi okładać, natomiast no, są sytuacje, kiedy nie można wytrącić tej broni im z ręki. No i to już jest problem, tak? Gdy zaczyna taki kombo siekierką, no to już w ogóle w zasadzie nie masz szans. Znaczy, jedyny sposób to używanie tego bloku, którego ja niestety nie ogarnąłem. No, ogólnie nie jestem dobry w bijatyki, powiem wam, raczej słabo mi to idzie w takie... Ogólnie nie jestem dobry. No, lubię grać w bijatyki, tam Soul Calibura, w Tekena, ale nie jestem w nie jakiś specjalnie dobry. Ciekawostką jest to, że w Urban Reign pojawiają się dwie postacie z Tekena. Jest to Paul Phoenix, no i Marshall Law z Dune Marshall Law. I one są do odblokowania, niestety nie są one dostępne w trybie single player, czyli w tym takim trybie fabularnym, ale są one dostępne w trybie multi. I ogólnie w multi, nie grałem w multi, bo nie mam nawet 4 padów, czy tam 2 padów, ale to musi być naprawdę fantastyczna gra, bo w zasadzie wykorzystując multi-tab to jest napisane, że można grać w 4 graczy, więc to musi być naprawdę fajna kotłowanina na 4 graczy na mapce. No niestety ja nie byłem w stanie tego sprawdzić. Natomiast ten single playerowy, sympatyczna gra, którą w te parę godzinek jesteś w stanie ogarnąć te 100 plansz. No i na pewno dla osób, które lubią wyzwania, to tam normal i plus, normal plus, te poziomy trudności to już jest wyzwanie. Nie? Na tym najwyższym to jest w ogóle już totalna sieka i wymaga perfekcyjnego opanowania bloków i tych kombosów i tego wszystkiego, także polecam, jak chcecie sobie sprawdzić, czy jesteście fighterami czy byście poradzili sobie Bret Hawk, kwiaciarz. To polecam sobie zobaczyć. No, mi się ogólnie, ja muszę przyznać, że fajnie mi się w to grało. Znaczy fajnie mi się to grało w czasach przy premierze, kiedy ogarniałem to dopiero i ogólnie wtedy jeszcze tak nie byłem za bardzo za pan brat z padem PlayStation. Pamiętam, że miałem spore problemy, żeby na padzie te wszystkie ciosy wykonywać, ale dzisiaj to już tak bez problemu to wchodziło, także no, ogólnie fajnie się grał. To, co według mnie jest wadą, to że jest mało cutscenek. Nawet te cutscenki na silniku gry, które się pojawiają, to trwają, nie wiem, tam średnio 3 sekundy, 5 i to jest takie dosyć słabe i ta fabuła rozwijana tylko poprzez tekst jest taka, po jakimś czasie już się nie chce, bo to wiecie, to jest tak, to tam piszą, to w ogóle tam się nie będzie działo, panie, a i tak to się sprowadza do tego, że musisz komuś mordę obić, nie? To jest na tej zasadzie, także trochę przerost formy nad treścią i ktoś chyba chciał za bardzo, no powiedzmy sobie szczerze, no to jest bijatyka, tu nie ma co dodawać do tego jakiejś filozofii w ogóle, że tam się będzie nie działy za cuda ni widy. Chociaż twórcy próbują i w Tekenie to tam jakoś, no też jest to słabe, tak, i tam w Soul Caliburze też jest to kiepskie, no ale jakaś tam ta linia fabularna jest, ona się tam z części na część jakoś tam rozwija, chociaż w Tekenie to już się tam zrobiła moda na sukces, nie wiem, nie grałem w 7, tam już chyba jest pradziad Mishima, tam jakiś, nie wiem, Igbar Mishima, urodzony w 1454. Także tam jest takie już w ogóle farmazony, że głowa ma, no ale to tak jak mówię, no w bijatykach to już tam fabuły są mało istotne, tak? Ważne jest to, żeby
fajnie się grało. I Tekken 7 nie grałem, ale zakładam, że bijatyka jest świetna, ale ta fabuła to jest niestety już jakieś totalne idiotyzmy. No i tutaj mamy to samo, tak? Natomiast ogólnie gra jest ciekawa. Znaczy, jeżeli podobał wam się Def Jam a denerwowało was w Def Jamie to, że było ślamazarne tempo walki, bo tam jest bardzo takie ociężałe to tempo, te wszystkie ciosy są takie wolne, takie niby widać w nich moc, ale są takie powolne, tak? To tutaj jest bardziej to dynamiczne, a jednak jest sporo tutaj właśnie chociażby z Def Jama, sporo z Tekkena i tak jak powiedziałem, trochę z Medward, które wyszło na Nintendo Wii. Także ogólnie fajna gra, no fajna bijatyka, trochę taka na wyżywkę, aczkolwiek no wiecie, 100 misji, w których w zasadzie zrobimy to samo, nieważne co tam fabularnie ci napiszą, panie, co tam się nie dzieje, to w zasadzie jest to samo. I ci przeciwnicy też tych rodzajów tych przeciwników za dużo nie ma, oni się tam z czasem zaczynają oczywiście powtarzać i te tła się powtarzają, także to jest okej, tak? Zwłaszcza, że te niektóre walki można kończyć, ostatniego bossa możesz pokonać w jakieś 2 sekundy, nie? Na przykład. Ostatni boss, tu już tam dochodzisz, 100 plansza, to się tam, o Jezu, co to będzie, przygotowany, palce już tam same, wiecie, rwią się do naciskania guziorów, a go pokonujesz w 2 sekundy, nie? Także taka niespodzianka, nie? Ale ogólnie gra, fajnie mi się grało, polecam, jeżeli ktoś lubi takie troszkę mało znane, bo nie wiem czy zapomniane, bo może w Polsce chyba niezbyt znana gra, ale ogólnie jakoś tak mało nie słychać, tak? Nie przeszła jakoś specjalnie do historii bijatyk, ale jest to fajny tytuł na odstresowanie, aby komuś tam zlać mordę jako Bret Hawk, także bardzo fajnie, polecam. Jeżeli ktoś lubi tego typu gry, to na pewno nie będzie zawiedziony. To tyle. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.